Cześć! Nie regulujcie odbiorników, nie odświeżajcie strony i nie oczekujcie w napięciu. Zachara w tym filmie nie będzie. W momencie, kiedy ten samochód trafił do nas do redakcji, Zachar jest na prezentacji za granicą i nie spotka się z tym autem. Co nie znaczy, że w przyszłości nie będzie pełnego testu z macaniem dwumetrowca i szarpaniem za klamki, z macaniem klamek i szarpaniem dwumetrowca, z macaniem plastików, szarpaniem za klamki i testem dwumetrowca. Zapraszam na prezentację Dacia Sandero, która przyjechała do nas z pełnym wyposażeniem i kosztuje mniej niż 45 000 złotych. Zacznijmy od wyglądu. Dacia raczej nie rzuca się w oczy, ale wygląda całkiem nieźle. Jest tutaj troszkę nowocześnie, troszkę klasycznie. Nie ma żadnych stylistycznych wodotrysków, ale chyba właśnie w tej prostocie jest metoda. Konkurenci w tym segmencie oferują bardzo rozbudowane możliwości personalizacji. Ale do czego ta personalizacja służy? Jeśli chcesz, możesz samochód skonfigurować tak, aby był prawie niepowtarzalny. Jednak zaznaczenie zbyt wielu opcji zakończy się wzrostem ceny i nie przełoży się to ani na większy komfort, ani na lepsze osiągi, ani na większą praktyczność. Skończy się tylko poprawą samopoczucia, bo nikt nie będzie miał takiego samochodu jak Ty. W Daci nie chodzi o to, żeby była niepowtarzalna, ale żeby podobała się właścicielowi. Jest więc 11 kolorów lakieru po 1800 zł każdy, a na kołach mogą wylądować 15 lub 16-calowe felgi z kołpakami lub 16-calowe alufelgi. Felgi aluminiowe kosztują 1010 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Deska rozdzielcza została zaprojektowana dość prosto i funkcjonalnie. Niemniej jednak do pewnych ergonomicznych smaczków musimy się przyzwyczaić. Na przykład sterowanie przednimi elektrycznymi szybami realizowane jest z drzwi, natomiast tylnymi sterujemy z konsoli środkowej. No cóż, moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego nie zostały one po prostu przeniesione do miejsca, gdzie się ich najbardziej spodziewamy. Ale nie wiem, czy pamiętacie test Suzuki Baleno i Zachar wspominał tam o tym, że czasem przeniesienie małego przycisku z deski rozdzielczej na przykład na kierownicę to są w skali produkcji danego modelu ogromne koszty. Ktoś postanowił ten $1 000 000 zaoszczędzić. Dlatego czasem trzeba po prostu się pogodzić z pewnymi rozwiązaniami i pamiętać o tym, że właśnie dzięki temu samochód jest tańszy. Ergonomia jest też zaburzona przez ten podłokietnik za dodatkowe 400 zł. Utrudnia dostęp do regulacji kąta pochylenia oparcia. Mam też wrażenie, że Dacia wykorzystuje we wnętrzu elementy zalegające w magazynach Renault. Spójrzcie na gałkę służącą do ustawiania lusterek. Ta sama gałka pamięta jeszcze Renault Megane sprzed 23 lat. To mnie jednak nie zniechęca, bo przecież ta cena nie bierze się znikąd. Czy to wnętrze jest brzydkie? Może to kwestia gustu, ale nie wygląda najgorzej. Ma też zresztą na pokładzie system multimedialny z Bluetooth i nawigacją, chociaż ten ekran może jest umieszczony troszkę zbyt pionowo. Bagażnik mieści 320 litrów, ale już w standardzie dostajemy tylną kanapę dzieloną w proporcji 1/3 do 2/3. W ten sposób możemy powiększyć bagażnik do 1200 litrów. Dacia Sandero występuje z 4 silnikami. Ofertę otwiera SCE 75, czyli 3-cylindrowe 1.0 o mocy 73 koni. Drugą jednostką benzynową jest TCE 90, czyli ten sam silnik, ale z mocą równą 90 koni mechanicznych. Możemy zamówić ją też w zestawie z instalacją gazową za 2500 zł więcej. Diesel jest tylko jeden, DCI 90 o pojemności 1.5 i mocy 90 koni. My testujemy wersję z tym pierwszym silnikiem. 73 konie mechaniczne, 97 Nm momentu obrotowego, który dostępny jest przy 3500 obrotów na minutę. No, przekłada się to na dość spokojne osiągi, bo do setki czekamy 14,2 sekundy, natomiast prędkość maksymalna to 158 km na godzinę. Sandero jest dość oszczędne. Producent deklaruje, że w mieście zużywać będziemy 6,5 litra, w trasie 4,5, średnio 5,2. 50-litrowy zbiornik paliwa pozwoli nam w trasie spokojnie przejechać ponad 1000 km. Dacia Sandero to typowy miejski samochód. Jest zwinna, sprytna, zwrotna, ekonomiczna. I nawet z tym najsłabszym silnikiem w mieście raczej nikt nie powinien narzekać na to, że ten samochód jest za słaby. Wiadomo, jeżeli pojedziemy na wycieczkę w góry, będziemy piąć się na szczyty krętymi drogami, no to czasem po prostu trzeba będzie zrezygnować z wyprzedzania albo któregoś z pasażerów po prostu zostawić. Kiedy jedziemy sami, to ta moc naprawdę powinna nam wystarczyć. Kiedy będziemy chcieli z tego silnika wycisnąć te wszystkie zadeklarowane przez producenta parametry, no to wówczas będziemy musieli jednak
jeździć na wyższych obrotach, co przekłada się na hałas. Zresztą nie każdy też lubi dźwięk trzycylindrowego silnika, ale ogólnie ten samochód się zbiera. Wiadomo, że nie nastraja to raczej do sportowej jazdy i tak samo osobom o skłonnościach do sportowej jazdy zapał ostudzi praca dźwigni, zmiany biegów. Biegi nie wchodzą do końca precyzyjnie. Mamy wrażenie, że tego biegu trzeba szukać, a dodatkowo towarzyszy temu jeszcze taki dziwny dźwięk. Układ kierowniczy jest troszeczkę gumowy. Skręcając mam wrażenie, że po ruchu kierownicą mija pewna chwila, a dopiero później samochód podąża w zadanym kierunku. Ale widocznie ten typ tak ma. Może to jest też kwestia opon, bo mamy tutaj opony o wyższym profilu. Zawieszenie dość dobrze wybiera nierówności, natomiast robi to w taki głośny i hałaśliwy sposób. Ale żeby nie było, ja na to nie narzekam. Ja to tylko stwierdzam. Mam świadomość, że przecież ten samochód kosztuje niedużo i to nie bierze się znikąd. Dacia Sandero bardzo dobrze mi się kojarzy, bo jest to taki typ samochodu, który bardzo często towarzyszy mi w różnych wakacyjnych przygodach, bo lecąc gdzieś pożyczam samochód i z reguły są to auta tej klasy, także przyznam się, że był to tak zwany typowy odruch Pawłowa, że wsiadłem do samochodu i od razu przypomniały mi się wakacje. Podsumowując, Dacia Sandero to bardzo poczciwy samochód i raczej nikt nie będzie czuł się zawiedziony, bo już przy zakupie będzie psychicznie przygotowany, że parkując ten samochód pod domem, znaczkiem nie wzbudzi raczej zazdrości sąsiadów. Teraz najlepsza część, czyli cennik. Zaczyna się od kwoty, którą widzimy przy nowych samochodach bardzo rzadko, 29 900. W tej cenie kupimy samochód bardzo podstawowy. Będzie miał czarne, plastikowe zderzaki, brak klimatyzacji, regulacji wysokości fotela i kierownicy. Nie będzie szyb elektrycznych z przodu, centralnego zamka i wielu innych elementów, które są standardem. Jest to więc konfiguracja typowo robocza. W dodatku nie może posłużyć za bazę do większej liczby dodatków. Możemy do niej dołożyć co najwyżej koło dojazdowe. Dalej mamy poziomy wyposażenia Open i testowane Laureate, których ceny zaczynają się od 34 900 zł za Open i od 37 700 zł za Laureate. Są też oczywiście Sandero Stepway, czyli wersje bliższe crossoverom. Ich ceny zaczynają się od 45 900 zł. Najdroższa Dacia Sandero w cenniku kosztuje 54 400 zł. A nasz egzemplarz testowy, mimo że jest najlepiej wyposażonym Laureatem, to według konfiguratora kosztuje niecałe 44 000 zł. Poniekąd to za sprawą silnika, ale to nadal dobra cena za nowy samochód. Dacia Sandero jest prosta jak samochody sprzed lat, ale jest też nowoczesna, chociażby dzięki temu, że na pokładzie możemy mieć system rozrywki z Bluetooth i nawigacją. Myślę, że część osób, które szukają auta używanego w budżecie około 30-40 tysięcy, nie do końca zdają sobie sprawę, że za te pieniądze mogą wyjechać z salonu autem pachnącym nowością. Muszą się tylko wyzbyć chęci imponowania wszystkim naokoło, aby zrozumieć, że Dacia Sandero ma w zasadzie wszystko to, czego od samochodu oczekujemy.